Dzień dobry, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Właśnie rozpoczęła się najpiękniejsza faza wiosny i w ogrodach po prostu dzieje się magia. Dlatego z ogromną przyjemnością opowiem Wam, co też u nas teraz kwitnie, dlaczego warto mieć wiosenne kwiaty w donicach, jak pielęgnować magnolię wiosną i to nie wszystko, bo mam dla Was prezent, mój pierwszy e-book. Zatem przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time, but my heart tells me stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten błogi wstęp, a spacer po ogrodzie zaczniemy od forsycji, która jest naszym słoneczkiem w ogrodzie. Kiedy ona kwitnie, to już wiadomo, że ten najpiękniejszy okres w przyrodzie właśnie się rozpoczął. Choć w naszym kraju jest bardzo popularna, to do Europy trafiła z Azji. Krzew ten warto mieć w ogrodzie i bardzo go polecam, ponieważ forsycja ma ogromną ilość zalet. Pierwsza z nich jest oczywiście ta wizualna, ponieważ zdecydowanie jest cudowną ozdobą ogrodu. Poza tym ma wiele zastosowań. Możemy ją dowolnie formować, tworzyć z niej kwitnący żywopłot, a jeżeli mamy ochotę, możemy ściąć kilka kwitnących gałązek i stworzyć żółciutki bukiet, który ozdobi wnętrza naszych domów. Ma ona także wiele właściwości zdrowotnych, a to za sprawą związków chemicznych, które działają bardzo korzystnie na nasz organizm. Jednym z nich jest rutyna, która wzmacnia nasze naczynia krwionośne. Poza tym wyciąg z kwiatów forsycji łagodzi alergię, a także działa przeciwzapalnie. Herbatka z jej kwiatów działa uspokajająco i co ciekawe, obniża poziom cukru we krwi. Są jednak sytuacje, w których nie należy jej spożywać, bowiem zmniejsza ona także krzepliwość krwi. Zatem jeżeli jesteście w czasie menstruacji, czy też planujecie zabieg chirurgiczny, to tylko na nią patrzcie i absolutnie jej w tym czasie nie spożywajcie. Forsycja ma również zastosowania w kosmetyce, gdyż macerat z jej pięknych kwiatów używany jest w produkcji kremów do cery naczynkowej. No dobrze, wszystko już wiemy, ale co zrobić, by tych kwiatów było jak najwięcej, by obficie kwitła? Otóż koniecznie trzeba ją co roku przycinać, ale niezwykle ważny jest też czas tego zabiegu. Zatem kiedy przycinać forsycję? Najlepiej od razu po kwitnieniu. Dzięki temu pięknie się rozkrzewi i zagęści, co ma dość duże znaczenie, ponieważ kwitnie ona na zeszłorocznych pędach. Jak widzicie, takie długie przyrosty nie mają kwiatów i mówiąc szczerze, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, dlatego w tym roku planuję ją mocno skrócić.
A z tym skracaniem bywa naprawdę różnie, bo zupełnie nieświadomie możecie po prostu zaszkodzić forsycji. Dlatego pamiętajcie, by nie skracać jej przed kwitnieniem, ponieważ ona kwitnie na zeszłorocznych pędach. Dlatego jeżeli planujecie ją skrócić wiosną, to po prostu pozbawicie ją pączków kwiatowych, no i nie zakwitnie. Skracajmy ją również nie później niż w czerwcu, bo w maju i czerwcu wytwarza ona nowe pędy, na których latem zawiązują się pączki kwiatowe. I to właśnie z tych pączków, które zawiążą się latem, zakwitnie ona w przyszłym roku. Naszą forsycję skomponowałam z fioletowym barwinkiem, który jest byliną wieloletnią, odporną na niskie temperatury. A tuż obok barwinka kwitną fioletowo-żółte bratki, które również nie boją się niskich temperatur. Bardzo ładnie wyglądałyby tu również fioletowe hiacynty, krokusy czy chabrowe szafirki. Więcej o wiosennych roślinach odpornych na niskie temperatury będziecie mogli przeczytać w moim nowym i jednocześnie pierwszym e-booku, o którym już za chwilkę Wam opowiem, a tymczasem zabieram Was do magnolii. Zobaczcie sami, czyż nie wygląda ona bajecznie? Jest po prostu cała oblepiona kwiatami. Kwitnie naprawdę bardzo obficie. O tym, co zrobić, by magnolia pięknie kwitła, mówiłam już w kilku odcinkach na tym kanale. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że jednym z ważniejszych elementów jest odpowiednia pielęgnacja nie tylko jesienią, ale głównie latem. Bo właśnie latem magnolia zawiązuje pąki kwiatowe, które kwitną kolejnej wiosny. Dlatego magnolia musi być dobrze dokarmiona, no i przede wszystkim w czasie, kiedy zawiązuje pąki, musimy zapewnić jej odpowiednią ilość wody, ponieważ magnolia nie lubi suszy. Jak widzicie, jej kwiaty są w kształcie gwiazd i to właśnie od kształtu jej kwiatów pochodzi nazwa magnolii gwiaździstych, czyli stellata. Odmiany gwiaździste są najodporniejszymi magnoliami i co roku kwitną jako jedne z pierwszych. A czy można przycinać magnolie? Och, słuchajcie, zdania są tak podzielone i równie dobrze możecie przeczytać o tym, że absolutnie ich nie wolno przycinać. Natomiast są również informacje, że tak, oczywiście można je przycinać i w ubiegłym roku zrobiłam eksperyment i ją przycięłam. I muszę Wam powiedzieć, że się zagęściła, dlatego jeśli chodzi o odmiany gwiaździste, to myślę, że nawet wypadałoby je lekko przyciąć. Oczywiście nie skracamy ich mocno, tylko tak leciutko, dosłownie końcóweczki. Pamiętajcie, że przycinamy je dokładnie tak jak forsycje, czyli zaraz po kwitnieniu. Moją przycięłam dosłownie 10 cm i to nie wszystkie pędy, tylko te, które chciałam, by się zagęściły. W podobnych kolorach kwitną u nas hiacynty. Ich kwiatki są również różowo-białe. Bardzo lubię łączyć je z niebieskimi bratkami. Przy okazji warto dodać, że bratki są roślinami dwuletnimi i już w czerwcu będą zawiązywały się pierwsze nasionka, które możecie wysiać od razu tuż obok i jeszcze w tym roku zaczną rosnąć młode bratki, które zakwitną przyszłej wiosny. Niestety rośliny wysiewane z nasion nie zachowują cech rośliny matecznej. Zazwyczaj są nieco drobniejsze i mają ciut inne ubarwienie, ale z pewnością będą równie urocze.
W naszym ogrodzie kwitnie również sasanka. Jest ona byliną wieloletnią, przeuroczą. Słuchajcie, nie ma bardziej pluszowej rośliny niż ona. Jest ona dosyć niska, bo dorasta do około 20 cm, czyli dokładnie tak jak większość bylin, które kwitną wiosną. Nieco wyższe są ciemierniki. Dorastają one do około 60 cm i w naszym klimacie kwitną od lutego aż do maja. Bylina ta jest bardzo odporna i wytrzymuje mróz nawet do -15 stopni. Ciemierniki, dokładnie tak samo jak bratki, rozsiewają się w czerwcu. Jeżeli zostawicie kwiaty po kwitnieniu, to zawiążą się nasiona, które wysieją się latem. A te czarujące narcyzy wielkokwiatowe to odmiana Ice King. Nigdy wcześniej ich nie mieliśmy i myślę, że są jednymi z piękniejszych, jakie w ogóle widziałam. Są dostojne i wysokie, bo dorastają do około 40 cm, mają pełne i półpełne kwiaty, których średnica wynosi około 10 cm. Są naprawdę spore i przepiękne. Ich kolor jest bardzo ciekawy. Początkowo mają więcej koloru cytrynowego, a z dnia na dzień stają się jaśniejsze, aż w końcu są niemal w całości kremowe. Jedną z ich zalet jest trwałość, bo kwiaty utrzymują się najdłużej ze wszystkich odmian narcyzów, które rosną w naszym ogrodzie. Preferują one stanowiska słoneczne, ale poradzą sobie również w półcieniu. Te, które rosną w pełnym słońcu, zakwitną jako pierwsze, a te, które rosną w półcieniu, będą kwitły nieco później. W lipcu będą przedsprzedaże roślin cebulowych i planuję je ponownie zamówić, bo bardzo, ale to bardzo mi się podobają. A skoro mowa o narcyzach, to świetnie sprawdzają się one również w donicach. Tę odmianę kupiłam już kwitnącą w markecie. Niestety nie znam jej nazwy, ale możecie przyznać, że jest wyjątkowo atrakcyjna. Skomponowałam je w donicy z innymi kwitnącymi roślinami, które świetnie znoszą nagłe spadki temperatur. Nawet wytrzymują wiosenne przymrozki, które, jak wiecie, mogą pojawić się nawet do zimnej zośki. Bazę tej kompozycji tworzą pastelowe i różowe bratki, a także jasnoróżowa pełna stokrotka. Wyobraźcie sobie, że one tak w tej donicy kwitną już od marca i myślę, że będą tak kwitły jeszcze przynajmniej do końca maja. Do uroczej pastelowej bazy dodaję inne rośliny, które wymieniam po przekwitnięciu. W marcu na przykład kwitły z nimi prymulki i ciemierniki, a teraz narcyzy i szafirki. Możecie dosadzić także jaskry azjatyckie. Wszystko zależy od Was. A roślin, które możecie sadzić w wiosennych donicach, jest naprawdę sporo. I jeżeli szukacie inspiracji, to zachęcam Was do pobrania mojego pierwszego, króciutkiego e-booka, który przygotowałam dla Was jako prezent. I nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A znajdziecie w nim między innymi listę kwitnących roślin odpornych na niskie temperatury. A gdzie można pobrać mój e-book? Link podam Wam w opisie pod tym filmem, a także w pierwszym komentarzu, który podepnę na samej górze pod filmem. E-book oczywiście jest dla Was całkowicie darmowy, także śmiało korzystajcie. Takie kwitnące donice to nie tylko piękno, to również wsparcie natury. Poza tym kwiaty w donicach mają jedną niezwykłą, ważną zaletę. Mianowicie można stawiać je w miejscach, gdzie nic innego nie rośnie. Na przykład na tarasie czy balkonie. No i takie kompozycje kwitną znacznie dłużej niż rośliny na rabatach, bowiem kwiaty w donicach zazwyczaj są szybciej podpędzane. Na przykład prymulki, hiacynty czy bratki można kupić już nawet w styczniu.
Kiedy rośliny w donicach przekwitną, można przesadzić je do gruntu, a do naszych donic zaprosić pelargonię, supertunię czy inne ciepłolubne rośliny kwitnące. Kolorowe donice również działają na nas samych, a konkretnie na nasze zmysły i emocje. Na przykład kwiaty niebieskie czy pastelowo-fioletowe działają uspokajająco i poprawiają koncentrację. Te urocze kwiatuszki to anemonki i one również świetnie odnajdują się w donicy. Są to rośliny wieloletnie, które co roku powtarzają kwitnienie. Są naprawdę niewielkie, bo dorastają do około 10-15 cm. Z ciekawostek powiem Wam, że w tym roku najdłużej w naszych donicach kwitną jaskry azjatyckie. Kupiłam je w kwiaciarni już w lutym i po zahartowaniu posadziłam je w donicy na dworze. W międzyczasie posadziłam nowe, które zakwitną dopiero za jakiś czas, ale o tym opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków. Jestem bardzo ciekawa, które rośliny najchętniej sadzicie wiosną i czy po przekwitnieniu również przesadzacie je do gruntu? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy nadal tu ze mną jesteś? Jeżeli tak, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Na koniec zostawiam Wam oczywiście deser z muzycznym tłem. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone.
Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you.